Dzień dobry, witajcie w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku chińskie samochody elektryczne będą budowane w Polsce. Eksport chińskiej stali osiągnął najwyższy poziom od 8 lat. Wizyta premiera Holandii w Chinach. Xi spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Zapraszamy. Dzień dobry. Cześć Łukaszu. Dzień dobry, witam. Niedzielny poranek. W niedzielny, świąteczny poranek. Mam nadzieję, że spędzacie z rodziną w spokoju i w radości. Jajeczko smakuje i tak dalej, a jutro dyngus dopadnie. Tak, my sobie dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać o Chinach, no ale skoro jesteśmy przy świętach, czy w Chinach te święta wielkanocne są obchodzone w jakiś sposób? No, jeśli ktoś katolikiem jest, to tak, ale katolików to tam niewielu, w sensie niewielu, no kilka milionów, tak jakby policzyć całości, no ale na całą skalę państwa to bardzo mało. Także tam po prostu w Chinach dzień jak co dzień. Święta to były, Nowy Rok to są święta. A teraz to już do roboty. No dzisiaj niedziela, więc chyba nie, ale jutro rozumiem już tak. Tak jest. A my zaczynamy w takim razie nasze zestawienie. Tak, także dzisiaj zaczniemy od tematu, związanego znowu z samochodami elektrycznymi, bo ostatnio w poprzednim odcinku, do którego zachęcam, żeby zajrzeć, więcej mówiliśmy o tym, co się dzieje w Chinach i trochę zarysowaliśmy historię tego, jak Chińczycy doszli do tego momentu, że są jednym z głównych producentów samochodów elektrycznych na świecie, ale nie wspomnieliśmy nic o kontekście polskim w sprawie chińskich samochodów, ale w międzyczasie wyskoczyła taka informacja właśnie, że jeden z chińskich koncernów, Zhejiang Leapmotor Technologies, który właśnie specjalizuje się w produkcji aut elektrycznych, rozpocznie w tyskiej, czyli w tyskiej fabryce samochodów Stellantis produkcję małych modeli samochodów elektrycznych. I Leapmotor będzie produkował swoje auta T03 w Tychach we współpracy w ramach tej inicjatywy Joint Venture z międzynarodową grupą Stellantis, która znajduje się w Holandii, ale to jest, a z kolei ta grupa jest włosko, chyba francuska, jakaś taka współpraca. Więc wygląda na to, że chińskie samochody będą budowane w Polsce. Miało to wyglądać troszkę z innej strony, powiedzmy od strony Izery, ale to też może dwa słowa później o tym powiemy. A tu wygląda, że ten koncern francusko-włoski ze współpracy z Chińczykami będzie budował te samochody elektryczne w Polsce. Mówi się, że patrzyłem ile kosztuje aktualnie ten samochód. To szacuje się, że około 20 000 euro. Zasięg to jest 280 kilometrów. I w rozmiarach podobny jest do Dacia Spring. Także taki news. Zobaczymy, co wyjdzie z tego dalej. Produkcja chyba na dniach miałaby się nawet zaczynać. Myślę, że już chyba w tym roku nawet będą nad tym już pracować w Polsce. Ale tutaj podajesz cenę, to jest cena na właśnie tych polskich, czy to jest cena jak gdyby w Polsce? No już cena jest w Europie. W Europie już jakie obecnie są ceny tego modelu, to tak one wyglądają. Gdzieś szacują się około 20 000 euro. No z jednej strony to nie jest dużo, natomiast z drugiej strony rozumiem, że to takie najmniejsze niskobudżetowe czy nie niskobudżetowe samochody? To raczej nisko, bo to nie jest duży samochód, więc to inaczej wygląda. Także to raczej z tych powiedzmy niższej półki, żeby zachęcić. No co ciekawe, jeszcze znalazłem informację, że planowano początkowo tę fabrykę ta fabryka miała działać w Turynie, ale Polska wygrała w tym wyścigu, powiedzmy. Tak.
Czy to rozumiem taki bardziej samochód miejski, tak, bo te zasięgi też takie na miasto. No cena z jednej strony niewysoka, z drugiej strony pytanie, jak się to będzie sprzedawać. Ja nie jestem akurat tutaj ekspertem od samochodów i nie wiem, natomiast no widzimy, że tutaj Chińczycy coraz bardziej w tej Europie się rozpychają. Mamy też, mówiliśmy na tej rosyjskiej części naszych przeglądów informacyjnych, dosyć duża ofensywa, jeżeli chodzi o Rosję. Przy czym tam nie elektryczne, spalinowe, ponieważ Chińczycy oferują olbrzymie rabaty, tak? Olbrzymie rabaty, mają niesprzedane samochody z tamtego roku i dosyć taka duża eksportowa ofensywa nawet na ten rynek rosyjski. No i kuszą tutaj naprawdę dużymi rabatami, sięgającymi często 20% wartości samochodu, a więc to tak. Znaczy, te rabaty ostatnio są dosyć popularne. Jest taka walka rabatowa też w Chinach na samochody elektryczne, ale też Tesla daje rabaty. Te ceny samochodów spadają. Więc tam nawet, jeśli już na rynku amerykańskim, to widziałem, że nawet mniej niż tam, znaczy rabat $7,000 gdzieś około się dostaje dodatkowy za zakup samochodu, więc widocznie jest sporo tego sprzętu i próbują go sprzedać mimo wszystko, tak? Ja jeszcze bym wrócił w tym temacie polskich samochodów elektrycznych właśnie do projektu Izery, bo to może być też ważny projekt dla Polski, bo jakoś o CPK bardzo dużo się mówi, tak, że to jest skok technologiczny, znaczy nie technologiczny, tylko taki w przyszłość dla gospodarki. No a o Izerze trochę się zapomina i poczytałem, trochę pooglądałem na ten temat i wynika z tego, że w zasadzie no jest już decyzja lokalizacyjna, w tamtym roku została podjęta. Wiemy, że czy są już podjęte decyzje, kto by miał budować tę fabrykę. I wydaje się, że rozpoczęcie, tam tak szacują, że rozpoczęcie seryjnej produkcji mogłoby nastąpić w 2026 roku, czyli w sumie nie tak długo. Ale jest tak, trochę nie wiemy, co będzie dalej, bo decyzji władz ostatecznych trochę nie ma, czy będziemy kontynuować ten projekt, czy nie. Jakby wszystkie przygotowania, które były potrzebne wcześniej, zostały poczynione. Tylko trzeba, już wiadomo, kto by miał zbudować fabrykę, są na to pieniądze, ale czekamy na decyzję ostateczną władz, czy to się uda, czy nie. Także też słuchaczy zachęcam do komentowania, czy uważacie, że to dobry pomysł, żeby polski, powiedzmy, nazwijmy to polski samochód elektryczny, bo to razem ze spółką chińską Geely miałby być on budowany. Czy uważacie, że to jest dobry pomysł, żebyśmy taki samochód elektryczny mieli? Tu z kolei mi się wydaje, że problematyczne jest to, że Izera miałaby być, pierwszy model to miał być SUV i chyba tam około by było 200 000 złotych taki SUV by kosztował. To nie wiem, czy to jest dobry start dla Polski takiego samochodu elektrycznego. Ja raczej bym szedł w takim przypadku w jakieś mniejsze samochody dla osób po prostu albo w miastach, albo w mniejszych miejscowościach, tak żeby było stać tych ludzi na taki samochód. No ale podjęto decyzję, że to SUV. Ale wiesz, za 2 lata może się okazać, że tych chińskich samochodów właśnie niskobudżetowych i tych małych na miasto będzie już dużo i nawet tak jak powiedziałeś w Polsce, więc może to nie jest aż taka zła decyzja, a zapotrzebowanie na te SUV-y będzie. No i też widzimy, że tu cały czas zmierzamy w kierunku tych samochodów elektrycznych i odejścia od spalinowych. No w tym kierunku zmierza Unia Europejska i również Polska, więc wiesz, za te 2 lata trochę będzie też inna sytuacja, tak? No bo wydaje mi się, że tu będziemy mieli ofensywę samochodów elektrycznych i zarówno chińskich, jak i w sumie we współpracy z Chinami, z Koreą, bo też Korea dosyć mocno stawia na samochody chińskie. Tam są budowane i rozbudowywane fabryki.
Oni planują, sam na przykład Hyundai planuje wydać $50 miliardów, tak, w przeciągu najbliższych lat. No duże kwoty. No i troszeczkę mamy taki wyścig, tak, w którym jak dla mnie nie ma Europy, a jeżeli jest, to trochę jak gdyby przy współpracy z Chinami i to jest też ciekawe. Gdzieś tak, też w poprzednim odcinku o tym mówiłem, właśnie o tej współpracy niemiecko-chińskiej, że duże koncerny motoryzacyjne niemieckie właśnie szukają partnera chińskiego do współpracy przy budowie niektórych modeli samochodów elektrycznych. No, skoro nie możemy wygrać, to może się przyłączmy. To taka też jest strategia. Tak. Ciekawa, natomiast moim zdaniem skazana na porażkę, no bo tutaj widać, że Chiny chcą dosłownie, jeżeli chodzi o te rynki eksportowe, to moim zdaniem najbliższe 2 lata to jest właśnie ta ucieczka do przodu Chin, gdzie będą chciały te swoje problemy strukturalne rozwiązywać zwiększonym eksportem i zalaniem rynków tanimi, konkurencyjnymi produktami, począwszy od samochodów tych elektrycznych, a skończywszy w sumie na tym, co do tej pory, czyli na wszystkim, co można wyprodukować. Tutaj też mamy jakieś nowe doniesienia odnośnie przyciągania tego zagranicznego kapitału. Jak ty to skomentujesz? A chodzi ci o lepsze dane, tak? Tutaj za ostatnie styczeń, luty, tak? Tak, za dane, tak z jednej strony, z drugiej strony są też pomysły, żeby różnego rodzaju robić ułatwienia dla tego kapitału zagranicznego. Do tej pory o tym nie mówiono, natomiast no, takie pomysły się teraz pojawiają i ze strony rządu. Znaczy, one też się już wcześniej pojawiały, tak? Takie pogłoski, że będzie poprawa, łatwiejszy dostęp, równe prawa, tak, równe szanse i tak dalej. Na razie to tak nie wychodziło, bym powiedział, do końca. Nie tak jakby inwestorzy zagraniczni tego sobie życzyli, ale widać, że Chiny próbują szukać i rozmów, i szans po to, żeby właśnie ten kapitał zagraniczny przyciągać. No zresztą będziemy od dzisiaj mówić o tym spotkaniu z amerykańskimi przedstawicielami biznesu. To też nie bez powodu są takie spotkania. Okej, to może przejdźmy właśnie do następnego tematu, który mamy. Tak, no teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o eksporcie chińskiej stali, który osiągnął najwyższy poziom od 8 lat. I jak podaje Financial Times, właśnie ten chiński sektor właśnie związany ze stalą eksport osiągnął najwyższy poziom i mówi się, że powodem tego jest kryzys na rynku nieruchomości, który osłabia konsumpcję krajową, więc próbuje się ten stal sprzedawać za granicę i według danych chińskiego Urzędu Statystycznego w pierwszych 2 miesiącach tego roku chiński eksport wzrósł o 30, no prawie blisko 33% w porównaniu z rokiem poprzednim, no co stanowi około 16 milionów ton stali. I często też się mówi, że stal jest ważnym barometrem wzrostu w inwestycje gospodarce Chin i która, jak wielu obawia się, przekształca się w nadpodaż w sektorach od tam samochodów po panele słoneczne ze względu właśnie na słabszy niż oczekiwane wzrost gospodarczy czy ożywienie krajowej konsumpcji po pandemii. Co ciekawe, Chiny wytwarzają około 50% światowej stali, więc nawet niewielki wzrost eksportu może wywołać presję cenową na rynkach światowych, tak jak twierdzą analitycy. I ostatni tak wysoki eksport stali z Chin miał miejsce podczas spowolnienia gospodarczego tam w latach 2015-2016. Inni eksperci twierdzą, że po spotkaniu zwanych 2 sesjami, o których też wcześniej mówiliśmy, to chińskie koncerny stalowe zaczęły oferować kontrakty eksportowe ze znacznymi rabatami. I początkowo uważano, że rynek tam nieruchomości się ustabilizuje,
No teraz jest troszkę to inaczej wygląda i wciąż spadają ceny nieruchomości i wydaje się też pewne, że ten eksport stali będzie silniejszy ze względu na tę sytuację wewnętrzną w kraju. A powiedz mi, jak wyglądają dane, no bo tak mówimy o tej stali, jak wyglądają dane eksportowe, bo mamy dane właśnie za luty, tak, i jak ważna jest ta stal, jeżeli chodzi o cały eksport ten? Tego to nie sprawdzałem, jak wygląda w całym eksporcie chińskim. Nie sądzę, że to też jest jakaś tam kolosalną wagę przyjmuje. Bardziej tu myślę chodzi, że o rynek światowy. Jeśli spojrzymy na to, że oni w 55%... A to poczekaj, a ten eksport stali, to jaka była tam kwota? Kwota... Musiałbym zerknąć. Znaczy kwot tu nie ma, nie widziałem podanych, tylko chodzi o... Mam w tonach 16 milionów ton. Nie wiem, jaka to jest wartość cenowa. Przeliczyć, nie pamiętam, ile jest tona stali. Bo tak to byśmy mogli sprawdzić na bieżąco. No ale dobrze, to kontynuuj. Także analitycy spodziewają się, że chiński eksport w tym roku wyniesie w ogóle około 80 milionów ton. Co bardziej ambitniejsi to twierdzą, że nawet 95 milionów ton. To już byłby jakiś rekord chiński. I niektórzy z tych analityków też twierdzą, że zachodni producenci są teraz lepiej chronieni przed skutkami rosnącego chińskiego eksportu niż w 2016 roku, dzięki cłom i innym barierom handlowym skierowanym przeciwko chińskiemu importowi, a także subsydiom na ekologiczną stal. I mimo wszystko, że ma być taki zalew, powiedzmy, tej chińskiej stali na świecie, to on i tak wciąż trafia na rynki zachodnie przez różnych pośredników w krajach azjatyckich i właśnie czy przez Indię, ale też przez Japonię, przez Wietnam, którzy importują tanie surowce z Chin, a potem je sprzedają do Europy w różnych postaciach tej stali, bo to jakichś zwojów walcowych czy innych wyrobów stalowych. Sprawdziłem, stal to jest mniej więcej 2% eksportu, wyroby metalowe to jest 4% chińskiego eksportu. Tak, czyli to nie jest jakieś też kolosalne, ale chodzi bardziej, mi wydaje się ta informacja interesująca w kontekście tego, że ta stal kiedyś bardziej była potrzebna wewnętrznie, a ze względu na problemy na rynku nieruchomości, no to przemysł gdzieś musi ją wypchnąć, chce ją wypychać. Więc to też wskazuje na to, że ten rynek nieruchomości nie wraca i chyba długo nie wróci do poprzedniego stanu, gdzie cały czas było duże zapotrzebowanie na różne produkty czy komponenty w Chinach. Okej, a ta stal gdzie jest głównie eksportowana, jeżeli chodzi o te kierunki? Myślę, że to będą właśnie te kierunki tu najbliżej państwa środka, czyli Japonia, czy Wietnam, czy Indie, bo tak jak mówię, jest taka strategia po prostu później sprzedawania dalej tych komponentów, więc wtedy by trzeba było zobaczyć dalej na przykład, a kto kupuje od Indii najwięcej, kto od Japończyków, Wietnamu. Jasne. I tak dalej. No tak, no mamy bardzo dobre dane, mówiliśmy wczoraj w globalnym przeglądzie z Wietnamu. Tam można powiedzieć jest boom eksportowy. Mamy dane za pierwszy kwartał już, takie przybliżone. No, olbrzymie wzrosty i zarówno importu, jak i eksportu, tak, no Wietnam, jeżeli chodzi o 2024, wszedł jeszcze chyba mocniej niż Indie, bo Indie z dosyć dobrymi wskaźnikami weszły w ten rok. Chiny, można powiedzieć, nadal zmieszanymi, bo ten eksport za luty trochę słabiej niż ten styczniowy, chociaż i tak moim zdaniem jest nieźle, tak? No. Tak. I widać też, że jakby nie to zamieszanie na tym Morzu Czerwonym, no to ogólnie jeżeli chodzi o te azjatyckie gospodarki, no to miałoby się jeszcze lepiej, tak? No bo tu widzimy, że to jest dosyć duże utrudnienie.
A skoro jesteśmy przy Morzu Czerwonym, to jak komentujesz te doniesienia o tutaj ze strony rosyjskiej wysyłaniu jakiejś ochrony, tak? No bo tam wiemy, że jest ta ochrona chińska i ostatnio mieliśmy ostrzelanie chińskiego tankowca wiążącego rosyjską ropę. Czy to było komentowane w ogóle właśnie w Chinach? Czy to przeszło bez echa? Nie było jakoś komentowane. Też sprawdzałem, co tam się dzieje. Tak, nie był to jakiś główny temat, powiedzmy, dnia. Więc po prostu powiedzmy dzień jak co dzień, że coś się wydarzyło, albo po prostu pomijanie trudnego tematu, bo w Chinach budowano się taką narrację, że przez ostatnie tam rok, dwa Chińczycy na Bliski Wschód przynoszą pokój, tak? I oni szukają różnych rozwiązań i tak jak były porozumienia z Houthi, tam razem z Rosjanami, właśnie o tym nieostrzelaniu, no to ogłoszono jako sukces. Więc trochę teraz trudno byłoby o tym mówić, o tej sytuacji, która się wydarzyła z atakiem na chiński statek, no bo trochę przeczyło temu, co się wydarzyło chyba z tydzień wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej, jakoś niedługo. No tak, Houthi zapowiedziało, że chińskie statki i okręty nie będą atakowane, rosyjskie również, minął tydzień. I tak nieszczęśliwie się złożyło, że chiński tankowiec z rosyjską ropą został zaatakowany. Co prawda nikt nie zginął, pożar nie był jakiś duży, natomiast atak nastąpił. Tak, ale co jednak komplikuje. Ten statek chyba był tam kiedyś pod inną banderą, tak? Jakoś tak brytyjską. On był pod brytyjską banderą, no i oni mieli... No to jest też trochę taka, wpadka, no bo skoro tutaj mamy te dyplomatyczne jakieś powiązania, i te statki mają być nieatakowane, no to jednak wypadałoby dostarczyć te rejestry, ponieważ zarówno aktualne. Aktualne, tak. Znaczy, tam jeszcze jest moim zdaniem też kwestia, że wydaje mi się, że czasami po prostu ci terroryści nie mają dostępu do tych rejestrów, nie zastanawiają się. Przecież mamy tam, te statki nadają, że płyną z chińskim towarem, czy tam z rosyjskim, tak. A ponieważ tak każdy może powiedzieć, to tym się nikt nie przejmuje. No i w sumie chodzi o to, żeby robić zamieszanie i lepiej jest zaatakować niż nie atakować, tak, czyli atakujemy, a potem się pytamy. Trochę to tak wygląda, natomiast wcześniej czy później trzeba będzie coś z tym zrobić, no bo to w jakiś sposób jednak osłabia ten eksport do Europy. Tu można sporo dyskutować, bo część jak gdyby rosyjskich fanów twierdzi, że to Europa na tym traci, ponieważ zakupiła te towary. Słuchajcie, to tak nie działa, tak? Nawet jeżeli ktoś zakupił towary i te towary nie mogą dosyłać, to w przyszłości nie zamówi, powiedzmy, z Chin, tylko zamówi z Polski czy ze Stanów Zjednoczonych i powie OK, bo tutaj nie możemy mieć pewności, kiedy to dotrze, w jakiej cenie to dotrze. Jest wtedy ten biznes mniej przewidywalny, trzeba dłużej czekać. A więc na tym Chiny na pewno tracą, szczególnie, że chcą robić taką dużą ekspansję eksportową. No tak, też potrzebują tego, może nawet jeszcze bardziej niż wcześniej w tym roku potrzebują tej ekspansji eksportowej i do tego też dążą w swojej strategii, mimo że jeszcze parę lat temu mówiło się o podwójnym obiegu. W sensie ten podwójny obieg też mówi o tym, żeby eksportować, tak? Ale też jeden obieg to jest obieg wewnętrzny. No, ten obieg wewnętrzny też się o nim wspomina w Chinach, owszem, ale jakoś chyba mniejsze są nadzieje ze względu na... No bo się nie udało, znaczy myślę, że one jeszcze były w 2023, natomiast te wszystkie próby pobudzenia popytu wewnętrznego na razie przynajmniej zakończone są porażką, bo mamy to, zobacz, deflacyjne otoczenie, wydawałoby się, że ten popyt można by było stymulować, ale się nie udało, dlatego sięga się po sprawdzone te środki, metody, które już wcześniej przyniosły sukces, czyli eksport, tak?
Zgadza się, tak. My O mówimy konsumpcji też mówiliśmy w którymś z Tak. poprzednich odcinków właśnie i co jest powodem też słabego popytu wewnętrznego i tak dalej, jakie może być, jakie decyzje władze chińskie mogłyby podjąć, tak, żeby to zmienić, ale tego nie robią w zasadzie, także tak wygląda rzeczywistość. Tak, a ten rok 2024, jeżeli chodzi o eksport, Chinom może sprzyjać, dlatego że tam, gdzie Chiny są mocne, czyli na przykład sprzedaż smartfonów, no szacuje się, że rynek wzrośnie o 3%. Przykładowo, tak? No i oczywiście to się nie rozłoży, że każdemu przybędzie. I tutaj chińscy producenci liczą, że dużą część jeszcze uda im się zagarnąć tego rynku, tak? W stosunku do producentów właśnie ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei, tak? No bo tutaj mówimy o tych krajach. Zgadza się. Przechodzimy do dalszego. W takim razie przechodzimy do wizyty premiera Holandii w Chinach, która się odbyła. Tak jest. Ja zapamiętałem z tej wizyty tyle, że Unia Europejska chciałaby, żeby Chiny bardziej zaangażowały się w pokój na Ukrainie, natomiast ty pewnie więcej, tak, z tej wizyty zanotowałeś. Tak, ale to były jakieś, widziałeś komunikaty tak od strony holenderskiej, czy tak, gdzieś tam na jakieś... od strony, tak, naszej. Tak, dobra, to mieliśmy w tym tygodniu spotkanie Xi Jinpinga z premierem Holandii Markiem Rutte. Obecny też pojechał z premierem Holandii też minister handlu, on się nazywa Geoffrey van Leeuwenen, jeśli dobrze wymawiam po holendersku, i też premier Chin też był na tych spotkaniach i też minister handlu chiński, także wszyscy się zebrali i chcieli z Holendrami rozmawiać. Najpierw powiem, jakie były tam komunikaty z obu stron, co oni mówili, a potem powiemy, dlaczego w ogóle było to spotkanie, bo Chińczycy mają mały problem, ale to zaraz do tego przejdziemy. Xi Jinping podczas spotkania powiedział, że Holandia stała się prawdziwą bramą do współpracy Chiny-Unia Europejska i powiedział, że Chiny są też gotowe do utrzymania wymiany z Holandią na różnych poziomach i kontynuowania komunikacji, dialogu oraz dążenia do wzajemnych korzyści i rezultatów, w których wygrywają obie strony. No to też to taki trochę standard chiński, właśnie o win-win, że handlujemy razem, to i wszyscy razem wygrywamy. Także to jakby dodać słowa o sojuszu jeszcze, to można by tam Rosję zamiast Holandii i to by pasowało. Tak, to też tak wygląda, zgadza się. Xi Jinping dalej mówił, że Chiny są skłonne zwiększyć import wysokiej jakości towarów z Holandii i chętnie przyjmą też holenderskie przedsiębiorstwa do inwestowania w Chinach. I dodał, że ma nadzieję, że strona holenderska zapewni chińskim przedsiębiorstwom uczciwe i przejrzyste środowisko biznesowe. Ja myślę, że strona holenderska też może to samo powiedzieć w stronę do Chin, bo też było spotkanie, Rutte jak przyleciał, to wieczorem miał spotkanie z chyba jakąś taką grupą biznesową holenderskich przedsiębiorstw, które są w Chinach, czy radą biznesową, jakoś tak, także oni też się spotkali. Także Rutte był na bieżąco, jak wygląda sytuacja przedsiębiorstw holenderskich w Chinach. Dalej, co mówił Xi, nie ma potrzeby na oddzielenie i zerwanie łańcucha dostaw, a jedynym wyjściem jest otwarcie i współpraca. Tworzenie barier naukowych i technologicznych oraz zrywanie łańcuchów przemysłowych i dostaw doprowadzi jedynie do podziałów i do konfrontacji. Także trochę najpierw pogłaskał, a później pogroził, można powiedzieć, Holendrom. Ciekawe, co powiedział Mark Rutte. Jak ja to słyszę, to mi się taka jedna spółka holenderska cały czas w głowie. Tak, więc jakoś mi się wydaje, że cały czas tylko i wyłącznie o nią chodzi. Tak. No zaraz do niej przejdziemy. Mark Rutte miał na to wszystko powiedzieć, że chciałby, żeby handel dalej tam prosperował, że ważne jest, ale powiedział, że ważne, żebyśmy się zajęli dwiema kwestiami: nadmiernym subsydiowaniem i prawami własności intelektualnej.
I wiem, że Chiny krytycznie odnoszą się do niektórych z tych rzeczy, które robimy w Europie. Zatem ta dyskusja dwustronna, a właśnie tego jest ona potrzebna, bo tak to wygląda między przyjaciółmi, tak mu odpowiedział. Także Rutte też wskazał na różne problemy związane z subsydiami chińskimi, no i z prawami człowieka, także chyba bardziej miał też konfrontacyjny charakter w stosunku do Xi, moim zdaniem, na to wszystko. Z danych, jeśli spojrzymy na relacje gospodarcze Chiny-Niemcy, no to Komisja Europejska... Czy Chiny, przepraszam, Holandia-Chiny, to Komisja Europejska jest drugim po Niemczech. No właśnie dlatego wpadło mi te Niemcy. Jest drugim po Niemczech co do wielkości partnerem handlowym Chin w Unii Europejskiej. W 2023 roku Holandia była największym importerem towarów z Chin i trzecim co do wielkości eksporterem towarów do Chin, po Niemczech i Francji. No i właśnie teraz idziemy do clou, można powiedzieć, bo o co chodzi i o czym już wcześniej i komentatorzy chińscy pisali, i komentatorzy europejscy tak samo. No właśnie o spółkę, holenderską firmę ASML. I wizyta premiera przypada w tym czasie, gdy Holandia jest też pod presją USA i ograniczyła eksport narzędzi do tworzenia chipów i USA pilnuje, powiedzmy, tego embarga. I firma ASML oświadczyła, że na początku tego roku nie będzie w stanie uzyskać od rządu holenderskiego licencji na eksport swoich produktów do Chin. I nie trafią tam najbardziej zaawansowane, więc i też najdroższe maszyny do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie, w skrócie DUV. I one pomagały też Chinom rozbudowywać moce produkcji chipów jeśli chodzi o technologii 5 nanometrów. I teraz oni nie będą w stanie tego robić. Te maszyny, które już wcześniej zostały zakupione, one też potrzebują serwisu ze strony ASML i mają go teraz nie uzyskiwać. I może się okazać, tak twierdzą eksperci, między innymi Leszek Bukowski, ekspert od spraw związanych z półprzewodnikami, mówi, że ten sprzęt po kilku miesiącach stanie się bezużyteczny, bez serwisowania. Oczywiście w tle są duże pieniądze, bo Chiny w zeszłym roku zakupiły tego sprzętu za 6 miliardów chyba euro, o ile pamiętam. Więc rynek i ASML też straci, powiedzmy finansowo, ale no, tu mamy wielką układankę geopolityczną w tle tak naprawdę. No bo też zobaczmy, gdzie ASML ma swoje biura, tak, oprócz Chin, bo tam mają, no to tak, Stany Zjednoczone, Tajwan, Korea, Japonia, tak, no i to są kraje. Powiedzmy, no i że tak powiem, Tajwan, Korea, Japonia, USA grają przeciwko w tym momencie Chinom, tak, jeżeli chodzi o tą wojnę chipową. Zgadza się. To oczywiście tak. Są też różnice, tak, i mamy też różne punkty widzenia, trochę inne pewnie, jeżeli chodzi o koreańskie, a inne jeżeli amerykańskie, natomiast no, możemy sobie tak to w pewien sposób uprościć. Tak, i bez tego sprzętu od ASML oni nie będą w stanie tworzyć, tak się twierdzi, ich takiego hitu, oni tak to nazwali, chipów, które się nazywają Kirin, i one były użyte do najnowszego telefonu Huawei. I mówiło się, że to jest wielki skok technologiczny, bo wcześniej twierdzono, że na Zachodzie, że oni tak szybko nie będą w stanie tej klasy chipów zrobić, ale ze sprzętem ASML się udało. Co prawda nie w takich ilościach, jak oni by sobie życzyli, ale no, na start coś już mieli. Ja jeszcze bym chciał 2 słowa może powiedzieć, co jeszcze Rutte napisał na serwisie X, bo też mi się wydało to dosyć ciekawe, już po wszystkich spotkaniach. On powiedział, że Chiny są głównym partnerem handlowym dla nas i z tych wszystkich powodów
które tam on jeszcze wcześniej wymieniał, ale to głównie związanych z handlem, Holandia musi współpracować z Chinami i angażować się w dialog z nimi. Ale istnieje również przestrzeń do szczerych i merytorycznych dyskusji w celu poruszenia obaw, takich jak stanowisko Chin wobec Ukrainy. I tutaj, i pisze dalej, tutaj w Europie chcemy, aby Chiny wykorzystały swoją wagę, aby zmusić Putina do zakończenia jego bezsensownej, agresywnej wojny. To jest to, co mówiłeś, ten kontekst wojny na Ukrainie, że w Europie jest to dla Europejczyków jest to bardzo ważne, a tak w Chinach wydaje mi się, że oni uważają, że to nie jest jakieś takie ważne dla Europy, najważniejszy to jest handel. Tu ale nie mają to jest, racji. Wiesz, mierzą swoją miarą, tak? Tak. Dla nich najważniejszy jest handel i oni zakładają, że jak gdyby ten konflikt nie pogarsza tych możliwości handlowej Europy, a więc tak to postrzegają, a my trochę inaczej postrzegamy, no bo patrzymy też na te kwestie bezpieczeństwa, tak, łącznie z bezpieczeństwem osobistym. No i też również na ten handel, biznes, no bo jednak tocząca się wojna na obrzeżach Unii Europejskiej, tak, no jest problemem dla samej Unii Europejskiej. Tak. To na pewno, jeżeli Chiny by się faktycznie zaangażowały po stronie nawet nie europejskiej, ale bardziej byłyby neutralne, no to pewnie łatwiej byłoby porozumieć się tutaj z Europą. Widać, że na ten moment, jak dla mnie, to żadnego przełomu nie uzyskaliśmy, chyba że ja czegoś nie widzę. Też tak to widzę. Raczej podobnie. były, wiesz, taka wymiana uprzejmości i powiedzenie w dyplomacji: zostajemy na tych stanowiskach, które byliśmy, żadnego przełomu nie ma. Ten przełom był oczywiście trudny do uzyskania, co nie oznacza, że niemożliwy. Natomiast no, widzimy, że Chiny, przynajmniej Xi, nie chce zmienić swojej obecnej polityki, uważają za skuteczną. Tutaj współpraca z Holandią czy z Unią Europejską oczywiście będzie się odbywać, bo to jest ważny partner handlowy, natomiast jakichś zmian bym się nie spodziewał, ale to też jest istotne, bo nawet jak mówimy o tych procesorach, zobacz, no to bez Holendrów trudniej będzie tym chińskim firmom, tak, tutaj HiSiliconowi czy innym uzyskać przewagę taką, jeżeli chodzi o produkcję tych mikrochipów, a one są właśnie wykorzystywane czy przez Huawei'a, czy przez innych producentów. Tak, ja jeszcze do tego, co mówiłeś, wrócę, ale mam jeszcze trzy wątki, które chciałbym podjąć. I właśnie to będzie trzeci, ale to wrócę później do niego, ale jeszcze wracając do tego, co Rutte powiedział, że napisał na X-ie, że odbyliśmy szczerą rozmowę na temat naszych stosunków gospodarczych, o współpracy, ale także o obawach. I o tym, że Chiny stawiają nieuczciwe przeszkody europejskim firmom, które chcą tu robić interesy. I oczywiście rozmawialiśmy o sektorze półprzewodników, w którym głównymi graczami są Holandia, ale też i Chiny. I po raz kolejny wyraziłem swoje zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka, na przykład pozycją Ujgurów i braku wolności pracy. Krótko mówiąc, odbyliśmy otwartą i szczerą rozmowę nie tylko o wszystkim, co nas łączy, ale także o kwestiach, w których mamy bardzo różne poglądy. Także Rutte jasno postawił sprawę. Tak? To są biznesy, ale to są różne też inne tematy. Tak, ale myślę, że te inne tematy dałoby się jakoś obejść, bo z jednej strony Chińczycy uważają, że Europa ogranicza ich produkty, tak, czy tam Stany Zjednoczone, ale Europa też, a z drugiej strony my mamy udokumentowane poczucie, że Chińczycy kradną, tak, to chodzi głównie o kradzież tą intelektualną, tak, czyli i tutaj chyba jest największy problem i największy zgrzyt, tak, że ta wartość intelektualna no jest po prostu bezczelnie przez Chińczyków kradziona i wiesz, dopóki to nie było problemu, czyli ich produkty nie zagrażały naszym produktom, no to, że tak powiem, nikt się tym za bardzo nie przejmował, natomiast no teraz się oczywiście wszyscy przejmują, no bo w tym momencie mamy taką nierówną konkurencję, tak?
Zgadza się. Z jednej strony pozyskują tą wiedzę i łamią patenty, a z drugiej strony są w stanie dostarczyć często podobnej jakości produkty o wiele taniej, tak? Zgadza się, tak. Więc no wiadomo, i tak handel będzie najważniejszy w tych relacjach, ale ja zwracam na takie didaskalia też uwagę, bo to pokazuje, jaka jest też, czy ktoś chce pokazać się, że jak z najlepszej strony wobec Chin i bardziej poddańczo, czy uważa, że my jesteśmy równymi partnerami mimo wszystko. I w tym przypadku uważam, że Rutte pokazał, że jesteśmy, albo on pokazał ze swojej strony, że on chce być równym partnerem w rozmowie. I drugi wątek w kontekście Marka Rutte jest taki, że on jest głównym kandydatem na stanowisko sekretarza generalnego NATO, więc dlatego myślę, że on też poruszał ten wątek wojny na Ukrainie. I jeszcze z innej strony wydaje mi się, że będzie szukał... Ciekawe, co powiedziałeś, ja się z tym zgadzam. I myślę, że on będzie też szukał wsparcia w głosowaniu, albo tak dyplomatycznie, u Amerykanów. A więc jeśli to jest jego cel, żeby zostać sekretarzem generalnym NATO, no to by znaczyło, że musi też na obecnym stanowisku podejmować decyzje, które będą dla Stanów Zjednoczonych przychylne. Czyli między innymi właśnie ten temat półprzewodników. Więc mogą być Chińczycy trochę na przegranej pozycji w tej, powiedzmy, batalii o to, żeby odblokować wszystkie tam, cały ten sprzęt ASML-u, aby mógł być on kupowany przez Chińczyków. No tak, to by była zmiana, taki powiedzmy deal Ukraina za półprzewodniki. Natomiast z punktu widzenia, zgadzam się z Tobą w zupełności, to znaczy z punktu widzenia, bo patrzymy oczywiście, że tam mamy interesy krajów, ale musimy też pamiętać, że mamy też interesy poszczególnych ludzi, tak? Tak jak często te interesy poszczególnych ludzi wpływają na interesy krajów, no i to jest doskonały przykład. Jest kandydatem, Amerykanie mają pewne obiekcje, w tym momencie, jeżeli by się pokazał bardziej jako właśnie orędownik pokoju, jeżeli by się mu nawet udało coś ugrać ze strony Chin, no to zupełnie by wchodził na innej pozycji. Ja nie mówię o tym, żeby Chiny nagle powiedziały: OK, to przechodzimy do obozu zachodniego i Rosja, macie tam 2 tygodnie, żeby opuścić Ukrainę. No nie, to nie, ale wiesz, już zmiana pewnego tonu, no i pewne jakieś tam ruchy no mogłyby wzmocnić jego pozycję, a my tego nie wiemy, co się wydarzy. A z drugiej strony, nawet jeżeli się nie uda w stosunku do Chin, to przynajmniej pokazać taką, tak jak powiedziałeś, postawę bardziej jastrzębią, tak żeby nie było, ponieważ no, Mark ma takie, raczej jest uznawany za takiego ugodowego polityka, który dąży właśnie do kompromisu. I tak, chyba w naszym regionie on nie jest, w sensie nie jest uważany za dobrego kandydata, tak przynajmniej jakieś takie pogłoski słyszałem. No jeżeli chodzi o Europę Środkową i Europę Wschodnią, to tak, ale jeżeli popatrzymy na Niemcy, to już nie, no, do tej pory lepiej. Francja też nie, ale ponieważ oni zmienili się o 180 stopni, to już Mark Rutte też nie jest dobrym kandydatem. To też ciekawe, tak, że to też dosyć szybko się zmieniło i właśnie Mark traci poparcie, no mówi się tutaj o rumuńskiej kandydaturze, a nawet o estońskiej, tak, no która jest tutaj no bardzo, że tak powiem, konfrontacyjna w stosunku do Rosji, a więc pewnie nie zostanie wybrana, no bo to by, no chociaż z drugiej strony było ciekawe, no bo to by było rzucenie Rosji pewnego takiego wyzwania i powiedzenia, że jesteśmy w 100% za krajami bałtyckimi, szczególnie jeżeli stamtąd by pochodził sekretarz i nie przekreślałbym tego rozwiązania, bo to z jednej strony dałoby pewną eskalację, ale nie eskalację na poziomie takim militarno-wojskowym, tylko bardziej dyplomatyczno-politycznym. Ja myślę, że w obecnej sytuacji na to powinno pójść w tą stronę, kogoś tutaj z naszej strony wybrać, tym bardziej, że wojna trwa, tak? Chyba że no dlatego... grać to dyplomatycznie, że dobra, wybierzemy wam kogoś innego, ale kończmy tą wojnę, tak? No tak, właśnie mówię, nie? Bardziej czyli tutaj
Mark musi przekonać, moja kandydatura coś zmieni, coś da, tak, nie będziemy w tym pacie trwać, no bo jeżeli to ma być na zasadzie ja jestem wybrany i teraz ten konflikt na Ukrainie na jeszcze następnych kilka lat, no to nikomu na tym nie zależy, tak, żeby, no może komuś zależy, no ale ogólnie raczej nikomu, bo i Rosji na tym nie zależy, i Ukrainie nie zależy, i Europie nie zależy, tylko że po prostu każdy inaczej chciałby to zakończyć, tak, tu jest też oczywisty problem. Tak, i jeszcze trzecia rzecz, o której chciałem wspomnieć, w kontekście właśnie chipów, których tak dobrej technologii, tej małej powiedzmy nanometrów nie będzie, albo będzie utrudniony ten dostęp dla Chińczyków. Jeszcze jedna informacja, która się ostatnio pojawiła, że Chiny wprowadzają nowe wytyczne, które będą oznaczać wycofanie amerykańskich mikroprocesorów firmy Intel i AMD z rządowych komputerów stacjonarnych i serwerów. Także to jest jakby też dosyć interesujące, że oni już próbują rezygnować z zachodnich rozwiązań i chcą wprowadzać swoje. I szacuje się, że do 2027 roku zmiana tych komponentów to będzie kosztowała 660 miliardów juanów, czyli trochę mniej niż 100 miliardów dolarów. Także no nie są małe kwoty, ale widać władze idą w tą stronę, że my próbujemy swoje moce. Myślę, że to będzie wiązało się z dodatkowymi funduszami dla firm z sektora półprzewodników chińskich, tak żeby jak najszybciej zmieniać te komponenty z zachodnich na chińskie. No zobaczymy, czy to się powiedzie. No idą tą ścieżką rosyjską, bo Rosjanie bezkosztowo to wszystko robią, tak, wiesz, im się udaje. I przechodzą, jeżeli chodzi o systemy, oprogramowanie, wszystko na rosyjskie odpowiedniki, których nie ma. Natomiast w przypadku Chin zapewne się uda, chociaż tak jak mówisz, no będzie to kosztowne. Wydaje mi się, że może się też okazać, że te koszty, które sobie przewidzieli teraz, w którymś momencie się zwielokrotnią, tak? Bo tak często właśnie, jeżeli chodzi o IT, bywa. No bo trudno jest ocenić pewne ryzyka w tym momencie i pewne problemy, które na pewno się w trakcie takich dużych, olbrzymich migracji pojawią. Tak? To też będzie trwało i będzie wymagało i zarówno ludzi, jak i odpowiedniego kapitału. Tak jest. No to też będzie trochę, jest to uderzenie i w Intela i w AMD, bo dla Intela to Chiny były największym rynkiem na świecie, 27% sprzedaży, no to właśnie generowały Chiny, dla AMD było to 15% z kolei. No, ale to jest taki sektor, gdzie ta wojna technologiczna amerykańsko-chińska trwa i no, można było się też spodziewać, że to taki będzie trend moim zdaniem. Tak? Mi się wydaje, że te firmy też sobie zdawały z tego sprawę, te amerykańskie tylko sprzedawały albo ci Chińczycy kupowali póki mogli, tak? A teraz no, trzeba będzie to wymieniać i zmieniać. Tak, tutaj obie strony mają mocne karty, można powiedzieć, bo zarówno Chiny, jak i te firmy amerykańskie lub powiązane z Amerykanami, no bo też mamy tutaj tajwańskie, koreańskie, tak, czy japońskie. Zobaczymy, no ta wojna pewnie będzie trwała przez najbliższe lata w sumie, bo niezależnie kto wygra w Stanach Zjednoczonych, to raczej tutaj przełomu bym nie widział, chyba żeby coś się zmieniło po stronie chińskiej, to już prędzej, tak, czyli mielibyśmy czy nowego prezydenta, no czy jakąkolwiek zmianę, chociaż raczej nowego prezydenta, bo nie wydaje mi się, żeby Xi zmienił swoją postawę, tak, która jest konfrontacyjna w stosunku do Stanów Zjednoczonych. I on myślę, że rezygnować też nie zamierza. No ale może wiesz, zachorować, umrzeć. Tak, no to bardziej bym brał to pod uwagę, że takie wydarzenie mogło. Liczmy, że zobacz, że w sumie mamy przywódców na świecie, którzy, no akurat Xi chyba jest najmłodszy, no bo mamy tak Putina, Bidena, Trumpa, no oni wszyscy są już tacy wiekowi. Ja wiem, że można jeszcze pewnie trochę pożyć. Jinping 70 lat. No w tym roku 71 skończy. Że najmłodszy, tak, z nich wszystkich. No natomiast tak
statystycznie, no to pewnie w przeciągu 5 lat ktoś z nich po prostu umrze. Taka jest duża szansa, albo nie będzie po prostu miał możliwości sprawowania swojego urzędu, bo to po prostu może zachorować i nie być w stanie, tak? To jednak już jest wiek, a obowiązki no jednak dosyć duże, tak? I tutaj wysiłek energetyczny też, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy. Tak. No w Chinach trwa debata oczywiście dotycząca wyborów w Stanach Zjednoczonych. Generalnie twierdzi się, że będzie po staremu, tak? W sensie będzie będzie kurs konfrontacyjny. Chociaż też w którymś z wcześniejszych odcinków mówiłem i omawiałem któregoś z ekspertów z Chin, no to wydaje mi się, wyglądało z tego, co on tam pisał, porównując Bidena i Trumpa, że Trump byłby lepszy dla nich. Długoterminowo, tak, długoterminowo, bo krótko to tam mogą być jakieś zawirowania, ale długoterminowo to jest dla nich lepszy kandydat. Ale to jeszcze zobaczymy w trakcie kampanii, co jedna i druga strona będzie mówić. Tak, no tutaj się też wskazuje, że Biden lepiej tworzy te sojusze i w sumie patrzymy tylko na tą Europę, nie? Natomiast no, jeżeli chodzi o te kraje Azji, no to jednak udało się zbudować taki, można powiedzieć, sojusz. Mówimy tutaj Japonia, właśnie Tajwan, Korea Południowa, Australia, tak, i Stany Zjednoczone. No i szczególnie właśnie czy w tej wojnie chipowej, czy w tej wymianie handlowej, tak, widzimy, że to w jakiś sposób działa, przynajmniej w przypadku Trumpa. No są tutaj obawy, tak, że może kogoś obrazić, no różnego typu, tak, czyli że ta osobowość prezydenta może wpłynąć, że się coś na przykład popsuje w tych relacjach. Ostatnio czytałem, że Trump chyba z Modim, jak rozmawiał, to coś tam wyśmiał jego akcent po angielsku, coś w tym stylu. No właśnie, tego typu są tego typu historie, to już pewnie więcej jest tych historii. No a wiesz, każdy miał jakieś, tak, tutaj mamy cały czas ten zatarg pomiędzy Arabią Saudyjską, taką obecną administracją Bidena, nie, no możemy sobie tak wymieniać, natomiast oczywiście jeżeli chodzi o Trumpa, no tutaj, że tak powiem, pewnie ryzyko jest większe ze względu właśnie na osobowość kandydata tutaj na prezydenta. Tak, no takiej strategii amerykańskiej na Indo-Pacyfik to też kiedyś mógłbym powiedzieć, bo też trochę interesuję się tym tematem i mniej więcej widzę też te zmiany, jakie zachodziły przez ostatnie lata, szczególnie w kontekście Trumpa i Bidena, jak jeden i drugi buduje sojusze, no ale to może na któryś tam inny odcinek, bliżej wyborów może. A my sobie, słuchajcie, jeszcze przejdziemy do ostatniej już wiadomości, czyli Xi spotyka się z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Tak, właśnie on miał w tym tygodniu dosyć taki napięty grafik. To są oczywiście nie wszystkie jego spotkania, które miał w tym tygodniu, ale te wybrałem najciekawsze, moim zdaniem najciekawsze, bo często mówimy tu o kontekście rywalizacji amerykańsko-chińskiej, no to akurat ten wątek też się dobrze wpisuje i Xi Jinping zaprosił około 20 przedstawicieli amerykańskiego biznesu, ale też świata akademickiego, chociaż tam chyba więcej przeważało biznesu, ale akademicy też byli jacyś i wśród obecnych był m.in. przewodniczący Krajowej Komisji do Spraw Stosunków USA-Chiny, był prezes i dyrektor generalny grupy Blackstone, to jest amerykański fundusz typu Private Equity oraz Investment Management, był też prezes i dyrektor generalny Qualcomm, czyli firmy zajmującej się projektowaniem układów scalonych oraz łączy bezprzewodowych. Był też Graham Allison, to on jest związany z Uniwersytetem Harvarda. On właśnie też pisze książki dotyczące rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Był obecny też przewodniczący Rady Biznesu USA-Chiny i chyba prezes też FedExu, z takich tam powiedzmy najważniejszych osób, które były wymieniane. I Xi oczywiście podczas swojego przemówienia zapewniał, że rozwój Chin przeszedł wszelkiego rodzaju trudności i wyzwania, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. To takich cytatów mądrych, tak, że dużo zrobiliśmy, że i jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
I powiedział tak, że Chiny nie upadną też z powodu teorii upadku Chin, ani obecnie wobec osiągnięcia szczytu swoich możliwości, tej teorii szczytu Chin. Nie wiem, co to za teorie, bo on jakieś tak zacytował, jakby one istniały, ale może tak gdzieś się mówi, ja nie słyszałem akurat. I podkreślił też, że chińska gospodarka jest zdrowa i zrównoważona. A Chiny odnotowały w ubiegłym roku wzrost, jeden z najwyższych wzrostów wśród głównych gospodarek na świecie i jak poprzednio odpowiadały za ponad 30% światowego wzrostu na świecie. Był to efekt zarówno ciężkiej pracy Chińczyków, jak i współpracy międzynarodowej. Dalej mówił, że sukcesy obu krajów, czy chodzi o Stany Zjednoczone i Chiny, jest dla nas szansą i dopóki obie strony postrzegają siebie jako partnerów i okazują sobie wzajemny szacunek, będą współistnieć w pokoju i współpracować w celu uzyskania korzystnych dla obu stron wyników. I stosunki USA-Chiny ulegną wtedy poprawie. Dalej też mówił o tym, że oni są dalej otwarci na gospodarki, znaczy na inwestycje z innych państw. Oni też, Chińczycy, wciąż tworzą kolejne reformy i są, tak jak mówiłem, właśnie otwarci i nie będą powstrzymywać innych gospodarek ani innych firm przed inwestowaniem w Chinach. I na koniec powiedział, że w tych relacjach amerykańsko-chińskich doszło do pewnych niepowodzeń i poważnych wyzwań, ale relacje nie mogą już wrócić do dawnych czasów, ale możemy zapewnić lepszą przyszłość. Także on też chyba widzi, że już nie będzie tak jak kiedyś, tak czy siak, ale próbujmy mimo wszystko ze sobą rozmawiać, stąd to spotkanie, które miało miejsce. Już tam to, co media chińskie napisały, co ci Amerykanie powiedzieli, to już może nie będę cytował, bo to były takie, tak, że doceniamy współpracę, tak, wszystko jest dobrze generalnie, tak, i my jesteśmy też zainteresowani działaniem z wami. Podczas spotkania też był minister handlu Chin i minister spraw zagranicznych Chin, też co ciekawe. Także coraz większe grono się zbiera razem z Xi Jinpingiem na spotkania tego typu. Także ja bym to tak podsumował, że to jest kolejny krok i poszukiwanie ze strony chińskiej tego, żeby ten napływ inwestycji zwiększyć, tak? I to też będzie się ładnie sprzedawało w mediach, że zobaczcie, tutaj amerykańscy przedstawiciele z ogromnych firm przyjeżdżają do nas i z nami rozmawiają i będą robić biznesy. To wy też tak zróbcie, tak? Bo możecie stracić swoje szanse. Ja bym to trochę inaczej widział. Ja bym to widział, że to ma zatrzymać, albo może nawet nie zatrzymać, tylko spowolnić odpływ zagranicznego kapitału z Chin, żeby nie było, takiego efektu, że wpadamy w takie domino, tak, tutaj mamy wojnę chipową, tu mamy odpływ kapitału, tu mamy jakieś następne sankcje, na przykład na chińskie firmy, które pomagają Rosji i tak dalej, nie? Czyli zaczyna ci się ileś rzeczy składać, ty jesteś taką firmą, która gdzieś coś robi i mówi, nie dość, że Amerykanie, to oni jeszcze tą wojnę na tej Ukrainie, to ja jeszcze muszę się liczyć z tym, że też mogę zostać wpisany na jakąś listę, bo oni są wpisani, nie? I teraz trzeba pokazać jakiś pozytywny aspekt, i jeżeli ze strony Chin właśnie pokazuje się, że rozmawiamy, to ktoś mówi, a może oni gdzieś tam się, nie, to taką nadzieję, i miałem na przykład przenosić tą fabrykę, to poczekam może jeszcze tam pół roku czy rok, może się sytuacja faktycznie uspokoi, nie, bo czasami też chcesz wierzyć, tak, że będzie dobrze, nie? Pomimo, że wszystko wskazuje, że jednak na przykład powinieneś przenieść, ale to są koszty, możesz przez to na przykład pogorszyć swoją sytuację finansową, a więc wolisz trwać. Taką tendencję mają na przykład firmy niemieckie, tak? One na przykład nie widzą zagrożenia, tylko cały czas na przeczekanie, tak, ulubiona strategia. I że to się jakoś w przyszłości samo poprawi, bo tak często bywało, że coś się samo naprawiało. Tutaj wydaje mi się, że w tych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi małe szanse, tak jak mówię, żeby one się poprawiły, a to będzie wyznaczać
przyszłość, tak. No i mamy też wiesz, mamy takie dwa duże rynki. Z jednej strony Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są ważnym rynkiem, no trzeci oczywiście ASEAN, najważniejszy, natomiast i najbardziej przyszłościowy, natomiast no tych dwóch nie można tak sobie zostawić i patrzeć, jak się tylko tam pogarsza, więc coś trzeba też robić. Więc to takie naturalne zachowanie ze strony i racjonalne ze strony Chin i ze strony prezydenta. Tak, jeszcze dwa wątki do tego, bo takiego spotkania na przykład z Europejczykami nie było. Nie ma na przykład. Czy może będzie, bo Olaf Scholz będzie. Tak, no są, wiesz, tak. To są z tego typu, tak się mówi, ale to też mówi się, że takie spotkanie odbyło się, dlatego że gdy Xi Jinping był w tamtym roku w listopadzie w San Francisco, to tam wtedy też zorganizowano takie forum biznesowe amerykańsko-chińskie, powiedzmy. Także teraz to Chińczycy zaprosili biznes do siebie, tak jakby w ramach odwdzięczenia się. Wtedy można mówić politycznie, może mamy nie po drodze, ale biznesowo łączą nas głębokie więzy, no i tak wiesz, nie? I to wtedy tak ładnie brzmi. I drugi wątek, który chciałem jeszcze dodać, bo zazwyczaj takimi tematami około gospodarczymi to zajmuje się premier Xi, a też go nie było. No i niektórzy twierdzą, że trochę jest odsuwany w tych tematach przez Xi Jinpinga, bo tak samo podczas dwóch sesji spotkania tam parlamentu chińskiego, to też nie było na końcu rozmowy z Li Qiangiem na temat przyszłości tam gospodarczej Chin, znaczy chodziło o rozmowę z dziennikarzami, tak? To pierwszy raz od kilkunastu lat nie było takiego spotkania. Jest jakby troszkę odsuwany. Inni twierdzą, że w tym samym czasie trwało inne forum biznesowe na wyspie Hainan, czy prowincji Hainan, związane tam z współpracy azjatyckiej i że on tam był akurat. No więc różne są teorie, ale moim zdaniem on tak trochę jest odsuwany na bok, bo jakby cesarz może być tylko jeden, a wydaje mi się, że Xi Jinping miał wcześniejszego premiera Li Keqianga z kolei, który potrafił się wybić i on był bardzo lubiany w Chinach. Ale zresztą też mówiliśmy w poprzednich odcinkach na jego temat. Także chyba próbuje nie tworzyć żadnej nowej konkurencji, powiedzmy, dla siebie medialnej. Ja jeszcze bym dodał taki trzeci aspekt. Nawet na Zachodzie zupełnie inaczej przebija się informacja, że Xi spotkał się z amerykańskimi biznesmenami, a zupełnie inaczej, że premier Chin. Nie? To też podnosi jak gdyby jednak wartość tego spotkania i sam prezydent, wiesz, to trochę tak i wewnątrz też, tak, że nam zależy, zobaczcie, my robimy wszystko, tak, w tym kierunku, żeby ten biznes miał dobre warunki, a więc tak, wiesz, ale mógł też być, mogli być obaj, nie? Nawet, nie? Ale nie byli, nie? Także, mogli być obaj, tak, natomiast mówię, że to, że on był, tak, no to też pewne pozytywy ja bym tutaj widział. Zgadza się. To chyba dzisiaj z tematów wszystko. Ja mam tylko jeszcze jedno ogłoszenie, bo prosimy. Bo na stronie fundacji, którą współtworzę, Fundacji Instytut Nowej Europy, ine.org.pl, stworzyłem tam z zespołem taką, znaczy to nie jest artykuł, to jest po prostu notatka, ona się nazywa Chiński Przegląd Ekonomiczny z Łukaszem Kobierskim, nagrania. I jeśli chcecie zobaczyć, co było w poprzednich nagraniach, to tam są wypunktowane najważniejsze tematy z każdego odcinka wraz z linkiem do YouTube'a, więc wideo. Tak, do wideo, więc jeśli Was któryś z tych tematów zainteresuje, to sobie możecie zobaczyć, tak? Nie wiem, wyniki raportu Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach na przykład, było to omawiane, akurat pasuje do dzisiejszego też odcinka, to możecie sobie zerknąć, tak? Aha, to tu było, to tutaj linki sobie mogę obejrzeć. Także będziemy to sukcesywnie dodawać te wszystkie i linki, i tematy, które omawialiśmy, tak żebyście sobie mogli wrócić do różnych tematów. Nie wiem, interesuje Was Evergrande, też było.
jakaś chińska spółka kolejowa, jedna ze spółek kolejowych pod lupą Unii Europejskiej była, też jest. No to też jest ciekawy temat, bo ta spółka w końcu w tym tygodniu dotarła informacja, że zrezygnowała z udziału w przetargu na koniec dnia. Także, ale to tak jak mówię, sporo już tematów zrobiliśmy, to już chyba 13 odcinek, więc... Nie wiem, ja nie liczyłem, ale może tak być. Gdzieś około chyba 13, więc jeśli Was jest jakieś tematy związane z Chinami interesują, no to na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie w tych poprzednich odcinkach, więc zachęcam do obejrzenia i tak samo do zadawania pytań pod odcinkiem, który będzie wyemitowany. Ja zbieram te pytania, czasami odpowiadam na początku, często też odpowiadam w komentarzach, także zapraszam do zadawania pytań jeszcze raz i w sumie dzięki, dobrych świąt życzę i do zobaczenia w następnym tygodniu. Wszystkiego najlepszego, spokojnych świąt, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, pa. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki.